do tej Rosji to jest tak daleko, że nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie, nie? Witam Państwa bardzo serdecznie na odcinku numer 2 z serii Rosja z jak to daleko. Chociaż do tej Rosji to jest tak daleko, że nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie, nie? Jesteśmy w Mińsku na międzynarodowym lotnisku, no i próbujemy ogólnie znaleźć miejsce, gdzie będzie można kupić bilet lotniczy do Moskwy. Jak będzie, nie wiem. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co ja? Jasnowic? Białoruś, Białoruś. Musimy się podnieść do góry. Tutaj. I na odloty. Zobaczcie, jak pięknie lotnisko zrobione. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę i komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej. Są 3 firmy, które lecą do Moskwy. Pabieda najtańsza, więc celujemy w najtańszą. Gdzieś tutaj na końcu, ty niby. Przedstawiam sytuację, jaka się wydarzyła. Aeroflot za pół godziny wylatuje, więc nie jestem w stanie kupić biletu. Bielawia 450 zł. Pabieda dopiero w niedzielę leci 520 zł, coś takiego. A Aeroflot, no to nie wiem w sumie. Chyba coś podobnego jak te 500 coś złotych. No dobra, no ogólnie to tym Aeroflotem bym poleciał, tylko jak teraz, kurczę, to ogarnąć? Muszę chyba na stronę wejść. Słuchajcie, muszę wejść, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Ale powiem wam, że no mózg rozbity. Bania rozbita. Co tu się dzieje? Z tą Rosją to jeszcze książki będziecie o mnie pisać. Słuchajcie, żeby kupić lot do Rosji, nie dość, że w sensie dostęp jest zablokowany, to trzeba przez jakąś tam, nie wiem, Azerbejdżan, który nie jest zablokowany. I druga kwestia jest taka, że myślałem, że nie przejdzie karta, Visa bądź Mastercard, ale spokojnie przeszło przez VPN-a. Jestem zdziwiony, że to przeszło. No i finalnie mam, uwaga, bilet. Mam, uwaga, bilet na jutro na 6:30 i teraz jestem ciekaw, czy zgadniecie, ile ten bilet kosztował. Zatrzymajcie film i zgadnijcie, ile kosztował dosłownie lot jest za... Czekajcie, dosłownie za 9 godzin. Ile kosztował bilet do Moskwy, biorąc pod uwagę fakt, że z Mińska do Moskwy leci się godzinę 30. No to czekam na wasze informacje dotyczące przewidywań, a dzisiaj postaram się jeszcze w tym odcinku powiedzieć wam, ile na koniec kosztował, ale ciekaw jestem, czy traficie. No, bo kurde, sam się podrapałem po głowie, czy brać. W każdym razie niech ta podróż trwa i niech ta podróż żyje swoim życiem, bo ona faktycznie żyje swoim życiem. Pojechałem na granicę, wróciłem 250 prawie kilometrów. No i lecimy, no. Kurde, aż się zgrzałem. Ty, aż uszy mam czerwone, aż czuję. Kurde, mózg paruje. Ja cię... Człowieku, nie było lepiej w domu siedzieć? Ja się pytam, nie można było być architektem? Wnętrz? Eleganckie kolory dobierać do wnętrz, meble, lampki kupować. Jezu, chciało się podróży, reportaży. Kurczę. Dobra, bilet przyszedł, no i takiego już tam biletu im nie oddam. I lecimy. Tutaj proszę ja was, z maszynki jest kupowana czekolada, bo tylko pieniądze, żetony mi zostały, jeszcze kilka tam złotych, podwójna czekolada. I jedziemy z tematem. Ty, dacie wiarę? Kto wymyślił, żeby robić soczewki w ogóle w automacie na lotnisku? To jest dopiero hit sezonu. No już, szefie, tutaj widzę, nagotowałeś na ostro. Elfy chyba mieszały. Słuchajcie, no czy chcecie, czy nie, no to musicie ze mną poczekać. Zobaczcie, jakie zestawy porcelany, 290 rubli. To będzie z 230 zł. Napić się herbaty z takiej porcelany jak najbardziej. No może nie z takiego talerza jest ciasto jak Białoruś. Porcelana ok. Żubry, kukły, piękne lalki. Zobaczcie, można kupić swojej żonie torebkę, żeby po łbie was tam, że tak powiem, przetrąciła. Nie no, świruję troszkę, żartuję sobie. Co tu jeszcze jest? Jakieś serwety wyszywane po 180 rubli. To jest ponad 200 zł. Słuchajcie, lotniska wszędzie są takie same.
Wszędzie te rzeczy kosztują jakieś horrendalne pieniądze. Takie przebitki, prześcieradła lniane. 241 rubli. No nie, nie bierzemy tego. A zobaczcie, a woda jak była tania, tak i jest tania. 35 rubli, no tam 40 parę złotych. Tu kolejna 0,7, 40 parę. Sowiecki klimat, butyłka, glubina 48. Jakieś pancho, tequila, to nie. Tego nie ruszamy. Tutaj jest koniak, bardzo popularny ogólnie na wschodzie. No ale to jest po prostu tanie. Niewspółmiernie tanie do tych rzeczy, które tam wcześniej zobaczyliśmy. Powiem wam tylko, że najbardziej żałuję, że po prostu nie odwiedzę Katynia, bo miałem w planie odwiedzić Katyń i Smoleńsk, no ale niestety nie będzie tego. Jest daleko od Moskwy. Zobaczcie, na lotnisku nawet można ikonki kupić. To są ikonki prawosławne, krzyże prawosławne. To jest dość ciekawe, no nigdy wcześniej na lotnisku nie spotkałem się z czymś takim. Obstawiam, że, no bo w sumie na Białorusi nigdy na lotnisku nie byłem. Pamiętacie ten symbol chrześcijański, ta rybka z lat 90., ona kiedyś w latach 90. ona po prostu zalała polskie auta. Dzisiaj już z kolei rzadko widać taką rybkę z tyłu samochodów. Ciekawe, nie? Dajcie znać, co myślicie o takim stoisku. Są dokumenty, bilet jest ogarnięty, idziemy na odprawę, no i lecimy do Rosji. No mam nadzieję, że tam nie będzie przypału. Wszystko na razie zgodnie z planem, szanowni państwo, bez mniejszych problemów. No ale tak na dobrą sprawę tutaj problemów nie powinno być. Ewentualnie jakieś perturbacje mogą wystąpić już na miejscu. No i z tym trzeba się też liczyć. Jesteśmy już w Aeroflocie. Niewielki samolot, nie pamiętam ile ma miejsc, ale przyznam szczerze, że wypełnione. Może można nawet użyć słowa po brzegi. A bilet, szanowni państwo, żebym nie zapomniał, bo ja to mam tendencję do zapominania o rzeczach takich drobnych. Powiedziałem, że powiem, jaka była cena. No i ciekaw jestem, czy trafiliście. No to uwaga, 480 zł. 480 zł poszło, że tak powiem, w sandała. Patrzcie na to. Tego nie grali. Gazetka w samolocie i na ostatniej stronie hit sezonu. Yamaguchi. Kiedyś było Tamagotchi, takie jajko, w którym się karmiło stworka, a tutaj mamy Yamaguchi w Rosji. Zobaczcie, jaki robot to się nazywa. Masażny robot Yamaguchi z pieredownym technologicznym wostawleniem. Kurde, no kosmos wygląda. Co w tym robocie robić? I dam rękę uciąć, że on kosztuje pewnie tam z 50 000 złotych. No nie kupimy tego. Nie ma bata. Tego po prostu nie kupimy. Na to nie ma środków. Температура воздуха в Москве плюс 9 градусов. Местное время 7 часов 46 минут. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до полной остановки самолета и выключения табло «Застегнуть ремни». Witam Państwa w Moskwie. Na lotnisku, nie pamiętam którym. W każdym razie jesteśmy w Moskwie. No, przeciorali mnie trochę, a telefon to tam przeciorali, nie wiem, tam z pół godziny, chyba skopiowali cały. Ja zapomniałem, że słuchajcie, mam kilku znajomych tam u nas, sąsiadów, co teraz problemy tam mają z tym krajem. Ojejku, i zobaczyli, że mam te numery. No i powiem wam, że no i tam zaczęli sprawdzać, kombinować. Proszę zobaczyć, jesteśmy jakieś 17 km jeszcze do miasta, do centrum. I aglomeracja przepotężna, jest jakieś 17 milionów ludzi na pokładzie.
Metro Białomorskaja. Nie dokończyłem tam na lotnisku, bo tak postanowiłem, że tam nie będę kręcić. W każdym bądź razie zapomniałem o tych numerach naszych znajomych, że tak powiem, kolegów, sąsiadów z Ukrainy, z którymi gdzieś tam wcześniej miałem kontakt i z którymi de facto mam kontakt, ale taki, wiecie, taki zwykły, no po prostu znamy się i tyle. No ale te numery zawsze stwarzają ogromny problem. I w momencie, kiedy widzą te numery, no to z reguły chcą przebadać je, sprawdzić. Mój telefon gość wziął na jakieś, nie wiem, 30 parę minut. Zapytałem go, czy sprawdził tylko numery, czy coś jeszcze. Powiedział, że tylko numery. Zapytałem go wprost, mówię, skopiowałeś zdjęcia, bo tam poprosił też o symbol odblokowania, więc on tam no, przejrzał wszystko włącznie z aplikacjami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tak to mniej więcej wygląda. A my, szanowni państwo, po tych wszystkich perturbacjach, ja jestem taki zmęczony psychicznie i fizycznie, że no muszę znaleźć jakiś kąt do spania. Tutaj na stolicy, tutaj w stolicy, Moskwie, z hotelami jest naprawdę luksus. Tutaj, gdzie, że tak powiem, nie pluniesz, tam jest hostel. I to w bardzo przystępnych cenach. Około tak 50 zł, 50-60 zł, taki lepszy, gorszy 30-40 zł. Więc taka sytuacja. Już jakiś pijaczek do mnie podbijał. No daj troszkę. Słuchajcie, w automatach z biletami nie wydaje reszty, a jak prosisz kogoś, żeby ci rozmienił hajs, to ci nie rozmieni, bo wszyscy używają terminali. Idę złoto i srebro. Srebro tam na pewno rozmienią. Znaczy na pewno, kurde. Powiem wam, że takie drobne rzeczy, to wszystko się tak zbiera w podróżowaniu i kurczę, człowiek nie wyrabia. Chałwa jeszcze białoruska. Powiem wam, że się naprawdę ciekawie zaczyna w ogóle ta wizyta w Moskwie. Nie wiem, czy wiecie, ale już miałem okazję być w Moskwie, w Rosji 30 dni. Pełny miesiąc. W 2016 roku ta seria filmów jest na kanale i ona jest oznaczona jako chyba seria numer 2, może 3. Te początkowe serie, kiedy jechałem z Polski na hulajnodze i autostopem do Chin. I no to było, moi drodzy, ponad 9 lat temu. Byłem w Rosji, ale ominąłem Moskwę ze względu na to, że uznałem, że jest zbyt dużym miastem, żeby na tamten czas się pchać. Moskwa zaczyna się ciekawie i to ja już to czuję. Ja tu widzę, jak jest mocno rozwarstwione społeczeństwo, jak są duże różnice między takie, powiedziałbym, nie tyle co społeczne, a różnice kulturowe. Bo tu Moskwa ściąga wszystkich z różnych części mira tutejszego. Niesamowite. I druga kwestia, bezdomni. Już w ogóle wiecie, wpadasz z takiej Białorusi, gdzie nie było bezdomnych, wpadasz tutaj i już świat się zmienia. Pomimo, że naleciałości sowieckiego Sojuza, Związku Radzieckiego, ale świat się zmienia tutaj. I nie było tak nawet w Mińsku, kiedy porównujemy stolicę do stolicy. Ale jeszcze to zobaczymy, bo ja tutaj chwilkę zabawię, muszę odpocząć. Jutro sobie pójdę, coś pozwiedzam. Dzisiaj już nie będę chodzić zwiedzać, bo jestem tak wymęczony. Ja wczoraj zrobiłem autostopem, nie wiem, z jakieś 380 km. Tak mnie to zaskoczyło, tak mnie to wybiło w ogóle z rytmu, że wiecie, no przez granicę mnie nie przepuścili. Nie chcieli lądem, to powietrzem dojechałem. Doleciałem. No taka zasada. Jak cię nie chcą lewą stroną, to idziesz prawą. Jak nie chcą lewą i prawą, to idziesz środkiem. Więc no taka sytuacja, szanowni państwo. Ciekaw jestem też, czego wy oczekujecie od Moskwy. Z czym wam się kojarzy Moskwa? Dajcie znać w komentarzach również. Zobaczymy, czy to się sprawdzi na dniach w kolejnym odcinku, czy to może obalimy. No ciekaw jestem. Też nigdy nie byłem. A tyle się mówi o tej stolicy. No nic, zobaczymy. Idę kupić bilet i jadę do hostelu. Oby mnie tam nie wyrolowali. A nie powiedziałem wam jeszcze hitu. Słuchajcie, hit sezonu. Hit sezonu. Stoję tam na tym lotnisku. Tam już dolecieliśmy do Moskwy. Stoimy, grupka nasza stoi, obcokrajowców i tam z 10 Ukraińców. Mówię, ja cię kręcę. Ale dziwne uczucie. Ludzie z Ukrainy
w Moskwie. Rozumiecie, nie? Ten dysonans. I ja tak sobie stoję tam i tak kminię. Co oni tutaj robią? Czemu akurat do Moskwy? Czemu akurat na ukraińskim paszporcie? W sensie tak mi się ten obrazek nie kleił strasznie. Tutaj poniekąd ofiary przyjeżdżają do oprawcy. Powiem wam, że byłem taki trochę zszokowany. No ale jakoś tak tego... Ogarnąłem się. Ale no, powiem wam, że taki szok był. Mam już mało baterii. Ale powiem wam, że to metro jest kolosalnie duże. Ono jest ogromne. Ono jest wyrąbane. Zobaczcie sobie na mapę metra na Google. To zobaczycie, jaki to jest ogrom. I potęga. W sensie komunikacyjna taka w mieście. Urbanizacyjna dokładnie. Za 30 zł 3-dniowy bilet. No dawaj mordo. O kurde, polecieliśmy teraz. Jest karta. Kurde, mam taką kartę. Oj, mogę sobie jeździć ile chcę. Mogę na wariata, mogę... Co on tam jeszcze mi wyrzuci? Bielomorska, ja. Taka minimalistyczna stacja. Zobaczcie, jakie piękne. Nie wiem, jak to nazywa. Mozaika? To się mozaiką nazywa? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Тверская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Powiedzmy sobie szczerze, ta różnorodność stacji tutaj metra naprawdę robi robotę. Zobaczcie na to. Drewno. To jest drewno. Farbą olejną pomalowane. O kurde, ale ciężkie drzwi. Słuchajcie, podjechaliśmy trochę metrem w stronę centrum, bo tutaj gdzieś mam ten swój nocleg. Zobaczcie, jak ten dworzec wygląda, w sensie ta stacja metra. Ma swój klimat. Nie ma co ukrywać. My musimy teraz troszkę, że tak powiem, pokopać. Nie mam internetu. Mapa mi się nie ładuje, nie wiem czemu, ale damy radę. Jak nie my, to kto? Powiem, że początek zaczyna się mocno. No i jutro będzie naprawdę ciekawe zwiedzanie tutaj po mieście. Powiem wam, że jestem troszkę przytłoczony tą wielkością miasta, ale warto też zaznaczyć, że nie działa GPS tutaj w Moskwie. Ciekawe, nie? Nie działa normalnie GPS. Może jak będzie internet, to będzie działać, bo będzie przez internet pokazywać lokalizację, ale tak, no to stara szkoła. Po ulicach lecę. Kończymy na dzisiaj odcinek. Sił mi już brakuje, jeszcze muszę znaleźć ten nocleg. Moi drodzy, powiem wam, że będzie naprawdę ciekawie w kolejnym odcinku, już stricte z Moskwy. Ja już to czuję, ja już to widzę, ale też zaznaczam, że poczucie bezpieczeństwa tutaj w Moskwie względem poczucia bezpieczeństwa w Mińsku czy ogólnie na Białorusi jest przepaść. Ja tutaj sprawdzam kieszenie, patrzę, czy mi tutaj telefon gdzieś nie wystaje. Serio. Intuicja mówi uważaj. No i jak intuicja mówi uważaj, to trzeba uważać. Powiem wam, że no tak czuję. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą podróż, że trzymaliście kciuki. No, czekam na komentarze odnośnie pytań, które zadałem w ciągu odcinka. I co, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Ja tymczasem się zbieram, żeby trochę odpocząć i nabrać sił
na jutrzejszy dzień. Pozdrawiam Was serdecznie, prosto, nie powiem z serca, a może i z serca Rosji? Chociaż nie wiem, wydaje mi się, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że Moskwa nie może być wymierną tego, co jest wymierną kraju. O tak, bo Moskwa to jest zupełnie inny świat. Ale o tym jeszcze pogadamy sobie. Pozdrawiam Was serdecznie, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.